No i kim teraz jest Ola dla ciebie? Moja żona. Są takie miasteczka, które są problemy z i jest bardzo poważne. Narzekać, że jest narodowy sport. Nie? No tak. Czym problem, wiesz? Taki, czemu mi mówisz tak? No, to był szok. Ale kiedyś miałem problem. Był taki młody chłopaki i coś powiedzieli do mojej żony. Bić? Chcieli się bić z tobą? Kurde, ale są takie pyszne. Fluent in 3 Aha. months. To nie jest skam? W języku polskim. Co języku jest najtrudniejszego? Pobi, łaby, mi nogami. Manymi nogami. Czego nauczyła cię Polska? Kochani, dzisiaj mam ze mną specjalnego gościa. Juan. Juan jest Meksykaninem i od 5 lat mieszka w Polsce. Siema Juan. Też, siema, jak tam? U mnie wszystko dobrze, a u ciebie? Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj z Juanem robimy szybką rozmowę po polsku. Jak widzicie, Juan... No, może nie taką szybką, może pogadamy trochę dłużej, co? Możemy. Możemy pogadać trochę Chyba dam dłużej. radę. Chyba damy radę. Mamy kawę, także wodę. Najwyżej coś jeszcze Wszystko mamy. Wszystko mamy, coś najwyżej jeszcze dokupimy. Dobra, Juan, powiedz mi na początek, co tu robisz w ogóle? Dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Jak ty. Ale ja najbardziej robię content na YouTubie i na Spotify. Ja mam podcast, gdzie uczę hiszpańskiego do obcokrajowców i mam wywiady, gdzie ja, jak się mówi, entrewisto? Przeprowadzasz wywiad, tak jak ja teraz z Przeprowadzam tobą. wywiad z ludźmi, które uczą się hiszpańskiego i jak to jest proces i to jest super, tak? Też robię filmiki na Instagramie, na YouTubie i mam program, żeby uczyć hiszpańskiego online. Okej, czyli te wywiady to jest coś takiego, co robimy teraz, można powiedzieć. Tylko No tak. teraz to robimy po polsku, a ty to robisz po prostu po hiszpańsku. Tak, to prawda. No dobra, ale powiedz Juan, jak to się stało, że skąd się wziąłeś w Polsce w tym znaczeniu, że wiesz, jak do tego doszło, że tutaj jesteś, że mówisz po polsku? Jak to się stało? Wiesz, jest taki... Wszystko jest konektowane, możemy powiedzieć? Czy Połączone? Połączone. Bo ja zaczynałem robić content na Instagramie i poznałem dziewczynę i taka dziewczyna była z Polski, wiesz? I to dlatego, że ja myślałem, chyba jest dobry pomysł, żeby przyjeżdżać do Polski, no. I przyjechałem do Polski podczas pandemii i tutaj zostałem. Okej, no super. No dobra, ale wiesz, była dziewczyna na Instagramie i kto pierwszy napisał do kogo? Ja. Ty napisałeś? Tak. No ale jak żeście się znaleźli na tym Instagramie? Ona się uczyła też hiszpańskiego wtedy już z tobą? Tak, ona uczyła się hiszpańskiego, ale było tak, że ja na przykład byłem bardzo mały w tym czasu. Wiesz? W sensie twoje konto na Instagramie. Tak. Nie byłeś tak popularny jak teraz. Nie wiem, chyba 5000 obserwujących. I ja próbowałem robić taki engagement. To ja obserwowałem wszystkie moje obserwujące. Nie rozumiem. I robiłem tak, że pisałem wiadomości i tak Okej. dalej, ale z nią było bardzo łatwo, żeby rozmawiać. No i Jak ona się nazywa? Aleksandra. Aleksandra. Ola w Polsce. Aleksandra, pozdrawiamy cię. No i kim teraz jest Ola dla ciebie? Moja żona. Super. No wiesz, dla mnie to jest świetna historia, tak? Poznałeś dziewczynę na Instagramie, ty z Meksyku, gdzie to jest na drugim stronie tak naprawdę świata, można powiedzieć. No. Ona z Polski, można powiedzieć, czyli jesteś w Polsce z powodu miłości, tak naprawdę. To prawda. No. Tak? Ja nigdy nie wyobrażałem sobie, żeby być w Polsce, wiesz? To. Okej, czyli przyjechałeś po prostu, czyli rozumiem, że pisaliście przez jakiś czas ze sobą, no i po pewnym czasie zdecydowałeś się przyjechać tutaj do Oli, do Polski. No i najpierw ja myślałem, zostaję tutaj 3 miesiące, bo to jest legalnie dla turysty. Aha, tak? okej. Ale było COVID i mój lote, samolote,
Mhm. Aha, mój samoloty byli Opóźnione? Czy nie, Odwołane? Odwołane. Twoje loty samolotem były odwołane? Tak, Okej. tak. I to dlatego zostałem. Okej, czyli miałeś, można powiedzieć, ty miałeś szczęście, że był ten COVID, bo naprawdę. mogłeś zostać dzięki temu, tak? Na takiej No, zasadzie. Naprawdę. No nie, no super, Tak. mega. Mhm. No dobra, Juan, a powiedz mi tak. Chciałbym, na wiadomo, będziemy jeszcze pytać o Polskę Mhm. i tak dalej, ale chciałbym Cię trochę zapytać tak naprawdę o Twój kraj na początek, Okej. o Meksyk. Mhm. Bo dla mnie na przykład, ja teraz mniej więcej znam Ciebie, Mhm. uczę się hiszpańskiego i tak dalej, no to mniej więcej, wiesz, nie wiem dużo, ale mam jakieś wyobrażenie o tym. Okej. Gdzie jest Meksyk, jaki jest duży, jak, Super, nie wiesz, gdzie jak jest. wygląda i tak dalej. Wiesz, o co chodzi. Mhm. Ale chodzi mi o to, że na przykład dużo, nie wiem, wydaje mi się, że dużo Polaków, Mhm. ogólnie może też innych ludzi, którzy będą nas oglądać, wiesz, myślą sobie Meksyk Mhm. i patrzą o tym na przykład przez pryzmat, wiesz, Netflixa. Znają, wiesz, jako często jakieś filmy na Netflixie, wiesz, No. jest taki mem, nie wiem czy kojarzysz, jak Polska grała na poprzednich Mistrzostwach Świata z Meksykiem w grupie. Ale jaki miałem? No jest, pamiętasz, Polska grała w Tak, grupie tak, z tak. Meksykiem, nie? Tak, tak. Na poprzednich Mistrzostwach Świata w Katarze. I był taki mem, później go dam tutaj w montażu. Aha. Gdyby Netflix transmitował ten mecz, Aha. nie? I był taki, wiesz, jak stoją przy hymnach, wiesz, i jak jest ta połowa, gdzie są Polacy, Aha. to jest jakby taki filtr szary, bo wszystkie filmy na Netflixie o Aha. Polsce są o wojnie, Okej. a tam, gdzie jest Meksyk, to Aha. był taki filtr, taki żółty, bo we wszystkich tych filmach na Netflixie, Tak, gdzie są tam tak. tak dalej, to jest taki filtr zawsze, nie? Gdyby Kurde. Netflix transmitował ten film. I Aha. taki jest trochę stereotyp, nie? Aha. O Meksyku tutaj. No i ja bym Tak. chciał się zapytać Ciebie, jak to wygląda tak naprawdę w rzeczywistości? Czy Jest w tym trochę prawdy? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Oczywiście jest trochę prawda, wiesz, że każde stereotypy chodzi o trochę prawda, wiesz. W Ale Polsce mówimy, jest takie powiedzenie, sorry, że Ci przerwę. Aha, tak, tak. Jest w tym ziarnko prawdy, tak? Że właśnie, Ziarnko prawdy. tak, jest w tym ziarnko prawdy, że w tym Okej. stereotypie właśnie coś w tym jest, nie? Jest w No tym jakieś tak. ziarnko prawdy. Okej. Ale dla mnie jest taki, to zależy od miasta, zależy od regionu, wiesz, bo w Meksyku ja nigdy nie miałem problemy, taki nigdy. Chyba tylko raz jak się mówi, me robaron? Ukradli Ci coś? Tak, aha, ale w stolicy Meksyku. Okej, w I Ciudad de było- México. Tak, tak. Okej. Ale tak, normalnie nie jest tak. Są takie miasteczka, które są problemy z i jest bardzo poważne Mhm. rzeczy. Ale wiesz, jeżeli jedziesz do stolicy Meksyku, do Oaxaca, gdzie ja się urodziłem, albo do Mérida, gdzie ja mieszkałem, to jest bardzo spokojne. Okej, Wiesz? okej. No. Czyli- Mhm. No i wiesz, ludzie są bardzo mili. No. Okej, no Mhm. super. Czyli ja jeszcze nigdy nie byłem w Meksyku. Mam nadzieję, że kiedyś pojadę. Ogólnie nie byłem nigdy w Ameryce Południowej. Aha. Czyli dla mnie, powiedzmy, ja jestem turystą, tak? Który Okej. chce jechać do Meksyku. Aha. Polakiem, który chce jechać do Meksyku, nie wiem, Mhm. kupić wycieczkę. To do jakiego najlepiej byś, nie wiem, miasta, regionu polecał jechać? Okej, ja polecam Oaxaca. To jest nie wiem, jeżeli możemy powiedzieć tak po polsku, ale taki, el más colorido, Najbardziej kolorowy. najbardziej kolorowe Najbardziej kolorowe miasto, tak? miasto w Meksyku. Okej. Oaxaca. Tak, Oaxaca. I są takie góry, że jest plaża, że jest wszystko Okej. i jedzenie jest Okej. najlepsze Okej. w Meksyku. Czyli jak jest, można powiedzieć, że jest takie różnorodne. Tak? Różnorodne, że jest i góry, i plaża, No. i wszystko. Tak. No to co tam takiego dobrego do jedzenia jest w tej Oaxace? Tacy, Okej. Dużo. To dla Judas to jest taka meksykańska pizza. Okej. Możesz powtórzyć? Jak tak, to się tak. nazywa? Telayuda. Telayuda? Telayuda. Aha. Telayuda, okej. Tak, tak. Słyszałem. Też są quesadille, ale się nazywają empanadas. Mhm. Tak? Empanada znam. Mhm. Aha. I jest, mole. Mole? Mole. To jest sos
z chili i czekoladą. Okej, sos z chili. Super. Ale to jest jakiś na obiad, czy to jest jakiś deser? Na obiad. Na obiad. Tak, tak. Mole. Muszę spróbować. No. Można to zjeść w Warszawie gdzieś? O tak, w Santa Catarina. Santa Catarina. Tak. ty Mole? byłeś. Mole. Pójdziemy tam kiedyś razem na mole? No oczywiście. No dobra. O, teraz jest ta porada, gdzie są chiles en nogada w Santa Catarina. I są taki regionalny obiad Mhm. na independencję. Ze Święto Niepodległości? Aha, Meksyku. Święto Niepodległości Meksyku. Okej. Tak. Okej, no i to jest tylko teraz? Tylko teraz. Dobra, jak ktoś chce, to jest... Juan ostatnio polecił mi restaurację meksykańską w Warszawie, bardzo dobra. Najlepsze burrito, jakie jadłem w życiu. Santa Catarina się nazywa. Musicie wpaść, jak będziecie w Warszawie. No, no dobra, Juan, a powiedz mi jeszcze tak. Jakby mamy już za sobą te stereotypy i tak dalej, Mhm. ale chodzi mi teraz bardziej o ludzi, stricte o ludzi. Jacy są Meksykanie? Jacy są ludzie w Meksyku? Jakbyś ich na przykład porównał do ludzi w Polsce? Okej. Jesteśmy bardzo uśmiechnięci, jesteśmy bardzo mili, pomagający i myślę, że taki pozytywnie, że wszystko, wiesz, w Meksyku mówimy, że że wszystko jest okej, nawet w najgorzej sytuacji. Okej, czyli spokojnie, don't worry, don't worry. No tak, taki jak tam i jest wszystko jest źle i ty powiesz, wiesz, jestem zdrowy, wiesz, taki jest Okej, pozytywny. czyli jest takie, mimo że nie zawsze wszystko jest okej, Mhm. i tak zawsze macie takie pozytywne nastawienie, to co z pewnością tak. jest dobre, tak? O. Napawa cię taką energią, tak? Tak, jesteśmy skupieni na pozytywnej rzeczy. Okej, Tak. okej, super. Mhm. A jak byś to porównał do nastawienia Polaków na przykład? Okej, Polacy są bardzo asertywni, Mhm. tak? Są bardzo bezpośredni i to bardzo mi się podoba, bo ty wiesz, jeżeli osoba mówi prawdę, wiesz, Mhm. okej? Są bardzo... Że Polacy tak nie owijają w bawełnę, to się mówi, tak? Nie O, owijać tak. w bawełnę, znasz to? Nie. Chodzi o to, że właśnie to, co myślą, to mówią, tak? O, Nie to owijają prawda. w bawełnę, na takiej zasadzie, nie? O, to super, okej. Okej. No, są bardzo szczere Mhm. i wiesz, myślę, że są taki silne ludzie, taki w serce, wiesz? Okej. No. I to są takie pozytywne rzeczy od No Polacy. tak, ale Mhm. Polacy, wiadomo, może nie jesteśmy tak bardzo uśmiechnięci jak Meksykanie, ale też na pewno znajdziesz jakichś, wiesz, miłych i uśmiechniętych Polaków przynajmniej, tak jak Tak. wspominałeś o Meksykanach. No. A ja zawsze mówię, że są Polacy, które uczą się hiszpańskiego, to są inne Polacy. To są Tak? uśmiechnięte, są bardzo pozytywni. Okej. A masz Y- dużo kontaktu z nimi? Tak, trochę tak. Okej. No. I dużo Polaków się uczy hiszpańskiego z twojej Dużo perspektywy? Polaków. Kurde, to jest bardzo ciekawe dla mnie. Dużo Polaków. Okej. Mhm. Ale faktycznie umieją mówić po tym hiszpańsku ci Polacy, czy tak, wiesz, uczą się, czy faktycznie dobrze im to wychodzi? Nie, dobrze mówią. Dobrze mówią. I ja byli wiele razy, że ja byłem na ulicy albo na kawiarni i wiesz, taka, jak się mówi, the cashier? Kasjer? Kasjer? Mhm. Kasjer? Okej. Kasjer mi zaczynał mówić po hiszpańsku. Okej, bo widział, że Skąd jesteś, wiesz? że jesteś z Meksyku. Może znał twój kanał na YouTubie. Może być. Tak, No, tak. Niesamowite. Dużo ludzi uczy się. Niesamowite. Mhm. No ale dlaczego oni się uczą właściwie tego hiszpańskiego? Co ci mówią na przykład twoi uczniowie? Wiesz co, nie wiem, ale wydaje mi się, że oni chcą albo podróżyć do Hiszpanii, albo mieszkać tam, nie wiem, po emeryturze. Mhm. I
to jest moje punkt widzenia, ale nie wiem. Okej. No a masz też na przykład, znasz też takich Polaków, co na przykład do Meksyku właśnie gdzieś chcą się wyprowadzić albo co się uczą z tobą, na przykład Polacy, Aha, którzy uczą się hiszpańskiego z tobą, czy aha. ogólnie, ale mieszkają w Meksyku na przykład, Nie, w Meksyku nie. nie? Nie. A tylko jest taka dziewczyna, ona też ma konto na Instagramie i nazywa się Polka w Meksyku. Polka w Meksyku, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. I ona mieszka w Meksyku teraz. Okej. I tak jest taki zakochana w mój kraj. Okej. Tak, ale normalnie nie. No, wiesz, najbardziej do Hiszpanii. Najbardziej Polacy chcą do Hiszpanii. Tak. Ale a propos tej Polki w Meksyku, Mhm. tej pani, to jest na pewno też właśnie fajne takie widzieć, nie? Jak ktoś jest zakochany właśnie w twoim kraju, tak jak ty to mówisz. Oczywiście. I ja właśnie też bardzo lubię, tak jak na przykład rozmawiać z tobą, czy rozmawiam z innymi osobami, z moimi uczniami i to jest takie właśnie, mi się to na przykład bardzo podoba. Aha. Wiesz, no to jest trochę taka duma, że właśnie, że oni są, ja na przykład będąc Polakiem nie zawsze to doceniam. Wiesz o co chodzi? Nie tak, zawsze, często też narzekam na mój Mm. kraj i tak dalej, ale jeszcze nie spotkałem się nigdy, wiesz, z jakimś obcokrajowcem, który by przyjechał do Polski i by narzekał na Polskę. Zawsze wszyscy mówią, jak tu jest super, jak tu jest, A. zawsze wszyscy podkreślają, jak tu jest czysto, jak tu jest ładnie i są zadowoleni ogólnie. I Tak. to jest właśnie też wtedy takie fajne, nie? No to jest fajne, ale ja też rozumiem. To jest narzekać, że jest narodowy sport. Prawda, nie? No tak. No tak. A ty też już trochę narzekasz po 5 latach w Polsce? Trochę przesiąknąłeś tym? Coraz zaczynam, wiesz? Coraz... Bo już prawie jestem Polakiem. No tak, masz żonę Polkę, no to już Tak. na pewno. A twoja żona, Mhm. na przykład, już jesteście razem, czyli 5 lat już jesteście ze 5 sobą lat, razem, tak. można powiedzieć. Mhm. Bardziej ona nauczyła się więcej od ciebie, jeśli chodzi właśnie o to podejście bardziej meksykańskie, czyli właśnie bardziej takie spokojnie, kochanie, nie denerwuj się, tak, wszystko jest okej. Czy bardziej, no, nie wiem jaka jest twoja żona, jeszcze jej nie miałem okazji poznać, ale czy Tak. bardziej właśnie ty jesteś bardziej taki, nauczyłeś się od niej tego, żeby taki jesteś bardziej spokojny trochę? Wiesz co, to jest dobre pytanie. Tak, taki pół i pół, naprawdę. Pół na pół. Tak, pół na pół. Bo ja od mojej żony, Od mojej żony? uczyłem się, żeby zostać spokojny. Okej. Wiesz? Bo ja jestem człowiek, który ma duża pasja i jestem taki, nie wiem, ale w Polsce musisz być taki spokojny, tak? Okej. Taki, wszystko jest ok i ludzie są bardzo... na przykład w Meksyku moje kolegę mówimy, ej tu pendejo, taki spierdalaj albo coś takiego, No. że nie jest miłe, tak? Okej, ale tak na żarty to mówicie. Ale o to to na chodzi. żarty, to normalnie. Ale tu w Polsce myślę, że między kolegę są bardzo taki, jak się mówi, se respetan? Mhm. No wiesz co, niekoniecznie. W Niekoniecznie. sensie ja tak, Aha. okej, jak jestem taki, wiesz, jak się spotykam z jakimś, bo też ja bym to w Polsce tak rozgraniczył. Zawsze też tłumaczę to na przykład na moich lekcjach, bo na przykład w hiszpańskim mamy to słowo amigo, nie? Aha. I amigo to jest takie słowo, że bardzo jakby, wydaje mi się, że ty na przykład jako osoba hiszpańskojęzyczna Mhm. często go używasz. Na zasadzie, że nawet poznasz kogoś, wiesz, znasz go tak. 2 dni i to już jest twój amigo, nie? A w Polsce taki odpowiednik tego słowa amigo to jest przyjaciel. I to słowo przyjaciel to jest takie słowo, ono jest naprawdę mocne, Tak. na takiej zasadzie, że ono jest zarezerwowane faktycznie dla osób, które znasz, nie wiem, pół życia, nie? Całe życie i faktycznie się przyjaźnicie. Nie mamy, wiesz, 15 przyjaciół, tylko ja na przykład, wiesz, mam, nie wiem, 5 przyjaciół, ale to są osoby, które znam, nie wiem, ponad 10 lat, Okej. wiesz, spotykamy się regularnie, cały czas jesteśmy w kontakcie i tak dalej. Między takimi osobami też raczej się tak rozmawia, tak jak ty powiedziałeś właśnie w Meksyku, nie? Że wiesz, że już sobie dogryzacie, że sobie dogryzacie i tak dalej, no bo jesteście właśnie tymi przyjaciółmi.
ze znajomymi, jak wiesz, tak jak ja i ty, no można, my się już, wiesz, trochę znamy, no to Aha. my jesteśmy kolegami, powiedzmy, tak? Okej, tak, no to tak. też już można tak sobie trochę pożartować i tak dalej. No ale jak spotykasz faktycznie kogoś tam pierwszy raz, Aha. że jest tak twoim tylko znajomym, no to raczej się tak nie, wiesz, no to raczej dobra. właśnie jesteś taki, tak jak ty mówisz, nie? Tak, że tak, taki, tak. chcesz, wiesz o co Taki chodzi. ograniczony. Tak, Aha. troszeczkę bardziej z dystansem podchodzisz. No coś rozumiem. w tym jest faktycznie. Chyba jest okej, rozumiem. Ale to, żeby odpowiedzieć twoje pytanie, że tak, ja uczyłem się, żeby być spokojny w Polsce i w Meksyku teraz też. Ale moja żona zawsze była taka pozytywna, Bardzo dobrze. tak, ale ona uczyła się bardzo szybko, żeby mówić jak meksykańska, wiesz? Okej. To, i też myślę, że ona uczyła się od mnie, jak komunikować jasniej. Bo i to chodzi o serce. Bo w Polsce wydaje mi się, że nie wszystkie, ale czasami ludzie nie wiedzą, jak mówić o twoje uczenie. O uczuciach chyba ci chodzi. Uczuciach, takie Okej. emotions. No, o tak? uczuciach. O, Że nie chcą rozmawiać o uczuciach raczej tak w Polsce ludzie, to jest takie bardziej wycofane. No masz rację, bo ty masz ogólnie 2 kanały na YouTubie, prawda? Masz kanał Spanish Hacks, gdzie uczysz hiszpańskiego, ale Tak. masz też swój kanał. Jak się nazywa ten kanał? Moje imię, Juan Balam. Juan Balam. Możecie też zobaczyć. I na tym kanale właśnie opowiadasz bardziej takie rzeczy związane o rozwoju osobistym, tak? O emocjach i tak dalej. I właśnie to, co teraz powiedziałeś, też na to zwróciłem uwagę, bo widziałem ostatnio jakieś twoje shortsy. Aha. I właśnie ty na tych shortsach, dokładnie to, co teraz mówisz, że jakby ty nie masz problemu z tym, żeby mówić o jakichś takich rzeczach, wiesz, o swoich na przykład jakichś emocjach, o swoich, nie wiem, na przykład jak miałeś jakieś problemy mentalne i tak na takiej zasadzie, to ty Tak. o tym mówisz i nie Tak. masz z tym problemu, jakby, nie? Tak. I masz rację, że w Polsce to jest takie trochę taki temat tabu, my na to Tak. mówimy. Nie No. wiem, czy kojarzysz to, temat tabu. Na takim Mhm. zasadzie, że się tak o tym nie mówi. I tak, masz znakomitą rację. Coś w tym faktycznie jest teraz. Dzięki za oglądanie. No jasne, ja oglądam, stary. Jestem twoim fanem. Jak się uczycie hiszpańskiego, to musicie zobaczyć na pewno nasz wywiad, bo mieliśmy też taki wywiad po hiszpańsku. Zostawię linka w opisie. Musicie to zobaczyć. Dobra, Juan. Teraz chciałbym przejść, zapytać Cię tak naprawdę o Polskę. O mój kraj, o nasz kraj teraz już, tak? Jesteś, Tak. masz żonę Polkę. Mhm. Powiedz mi, chciałbym zapytać Cię na początku o Twój pierwszy dzień w Polsce. Jak to wyglądało? Super. Bardzo ciekawy. Ja byłem taki dziecko, wiesz? Okej. Ja byłem taki, wow, ale fajnie, taki ten budynek, ulica, ludzie respectan, they respect, Okej. Eee, Szanują się? szanują czerwone światło, wiesz? Aha, okej. Tak. Czyli respektują Respektują. respektują przepisy. Aha, tak. Okej. A co, w Meksyku można przechodzić na czerwonym świetle? Nie ma czerwone światło dla Dla pieszych? Dla pieszych. Nie ma czerwonego światła. Nie, Czyli co, po prostu patrzysz, jak nie jedzie auto, to idziesz. tak, idziesz. Okej. Między ulicy, Okej, w nie, środku. Tak? nie wiedziałem o tym. Aha. I nie wiem, tak tutaj bardzo mi się podobało, że są dużo miejsc jak tutaj, wiesz? Że jesteś między miasto i masz taki las. Mhm. To jest super, bo w Meksyku oczywiście mamy bardzo piękne miejsce naturalnie, ale między miasto... Okej, czyli w mieście tak jest tak często. więcej budynków w Meksyku i tak dalej. Aha, No tu jesteśmy w Warszawie. Warszawa to jest też stolica Polski. Też Aha. na pewno nie we wszystkich miastach tak jest, ale faktycznie no Warszawa jest super pod tym zobacz ludzie. Kurde. Zobaczcie, Warszawa pod tym względem naprawdę jest super. No dobra, ale zanim przyjechałeś do Polski, tak? Mhm.
no rozumiem, że pisałeś już wtedy z Olą i tak dalej, więc mniej więcej wiedziałeś, jak wygląda Polska, tak? Tak. Ale miałeś jakiś taki szok po przyjechaniu, że faktycznie czegoś się nie spodziewałeś, że wow, że albo wiesz, szok taki pozytywny, że wow, albo że kurde, że co to jest, wiesz, na takiej zasadzie. Miałeś coś takiego? Tak, ale w sensie ludzi tak. Miałem szok, bo był taki, wiesz, są bardzo bezpośrednio Mhm. i czasami albo niedelikatne. Wiesz, w Meksyku, jak czy mogę robić to? Wiesz co? Nie, bo to nie można robić, tak. Nie, tutaj, czy mogę robić to? Nie. Kurde. Okej, czyli nie tłumaczą się, no nie możesz robić, to nie możesz i tyle. Tak, I tak. spadaj. Ale dla mnie był taki, w czym problem, wiesz? Taki, czemu mi mówisz tak? No, to był szok. Okej. I teraz Czyli to rozumiem, właśnie bezpośredniość po prostu. tak. I ja teraz rozumiem, że to jest normalne. Tak, No. tak. To wiesz, jak ktoś będzie oglądał tego wywiadu, może pomyśleć teraz, że pomyśleć może, że Polacy są chamscy czy coś, ale nie no, to jest po prostu właśnie, to są właśnie te różnice kulturowe, tak? Tak, o tak. których rozmawiamy. No. Po prostu jesteśmy bardziej bezpośredni, tak? Nie owijamy w bawełnę, jak to wcześniej żeśmy... To prawda. Chociaż na pewno są też ludzie, wiesz, i No. tacy, nie? Ale kiedyś miałem problem, bo byłem na ulicy, to było blisko Wistula, Wisły. Wisły, tak? Blisko Wisły i był wieczorem i były takie młode chłopaki i coś powiedzieli do mojej żony, wiesz? Ale ja nie rozumiałem, bo ja nie mówiłem po polsku. Mhm. I moja żona była taka obrażona, ale mi powiedziała, nic się nie stało, idziemy dalej. Ja taki, co? Nie. I tak uczyłem się, że w Polsce, jak patrzysz skupiony na oczy innych ludzi, to są problemy, tak? Okej. Bo ja byłem taki bardzo skupiony i te chłopaki, jak się mówi, zacerkaron, Zbliżyli się do ciebie? zbliżyli się do mnie i oni Aha, chcieli taki bić. Chcieli się bić z tobą? Okej. No, dobra, już rozumiem, o co ci chodzi. Na początku nie wiedziałem za bardzo, o co ci chodzi. Czyli na takiej zasadzie, że dla ciebie jest jakby normalne, tak? Że się patrzy ludziom w oczy, mówi się wszystkim dzień dobry, w Tak. Polsce niekoniecznie. I patrzyłeś się tak jakby i oni sobie pomyśleli, że ty jakby szukasz zaczepki, tak? Tak. Okej. Ale ja tylko chciałem rozumieć. No tak, No. ja rozumiem cię. Okej, to nawet... Okej. Ale to chyba nie jest często, co? To jest Nie, takie... nie często. Bo Nie. nie, to nie jest tak, że... Nie. Ale był wieczorem i był taki... Okej. No, wiesz, to nie jest tak, czy to jest Polska, czy jakiekolwiek inne miejsce, to wszędzie się może takie coś zdarzyć też, Tak, nie? tak. Ale okej, no to taka No. śmieszna sytuacja. A ty chciałeś, co na początku, obronić swojej żony, rozumiem, czy No tak, na takiej oczywiście. zasadzie. Tak, Okej, no kurczę. No. Ciekawa sytuacja. A miałeś jakieś takie, czy są jakieś takie rzeczy może bardziej, Mhm. które ciebie na przykład zaskakują tutaj, że na takiej zasadzie, że jakieś, wiesz, tradycje polskie, albo ogólnie jakieś zwykłe rzeczy, które dla ciebie na początku, albo wciąż są jakieś takie dziwne, że co? Na Boże Narodzenie. Ale co na przykład? Bo w Meksyku na przykład zjemy mięso, tak? Bo idziemy do... pierwsze rzeczy w Meksyku jest, że idziemy na mszę. Do kościoła. Do kościoła, tak? A potem możemy zjeść mięso i to jest takie świętowane i jest muzyka i tak. I tu w Polsce jest bardzo spokojny. Taki wieczorem jest, zjemy kolację razem. Kolacja wigilijna, tak? W Wigilię. Wigilijna, tak. I potem chyba oglądamy ten, jak się nazywa ten film? Kevin sam w domu. Tak. Home Alone. Home Alone. No i no, jest bardzo spokojny. Taki, i nie zjemy mięso. Dla mnie to jest smutno. Okej.
No i to Bo, był szok. bo spędzasz Wigilię z rodziną twojej żony, rozumiem? Tak. Z twoimi teściami. Tak. I macie jakieś takie tradycyjne potrawy zawsze na stole na Tak. Wigilii? Tak. I co lubisz takiego z tradycyjnych potraw wigilijnych? Ja mam taką jedną ulubioną, co kocham, ale to ci powiem, jak ty mi Boże odpowiesz. Narodzenie chyba zupa i pierogi. Jaka tak? zupa? Jest taka zupa z czerwona. Jak się nazywa? Właśnie czekałem, bo Aha. liczyłem, że powiesz to samo. Barszcz z uszkami, to A, jest barszcz. najlepsza uszka. Uszka to, jak byś to opisał? Co to są uszka? Uszka są betabel, chyba? Jak? Taki warzywa? Czy nie? To jest takie malutkie pierogi. A, uszka. Nie wiem jak się... Nie jesz barszcz z uszkami? Tak, ale nie wiem jak się mówi po Okej, no to barszcz z uszka... Nie, bo chciałem, jakbyś to opisał po polsku. Mhm, Co to są uszka? tak, Ale to ja spróbuję to opisać. Uszka to są takie mini pierogi, Mhm. mini pierożki, które się właśnie wrzuca do barszczu i w środku są grzyby. Grzyby i kapusta. A, tak. Okay? Ale są bardzo małe, tak? Tak, takie Aha. malutkie i to zazwyczaj się je tylko na Wigilię. Ja mam na przykład taką tradycję z moją rodziną. Mhm. To ci mogę powiedzieć, to chyba nie jest jakaś tradycja polska, bo nie wszyscy tak robią, Okej. ale ja mam zawsze taką tradycję z moją rodziną. Zawsze się spotykamy w dużym gronie, w domu mojej babci. Powiedzmy, wiesz, no ja tam nie wiem, 15 osób, powiedzmy. Aha. Moja babcia robi zawsze dużo tych Wow. uszek Aha. i zawsze do jednego uszka wkłada pestkę. Okej. Wiesz, co to jest pestka? Tak. Taka, wiesz, kuleczka z jakiejś, nie wiem, z wiśni albo coś takiego. Pyszne. Ale tylko do jednego uszka wkłada. Tylko A. tą pestkę, kuleczkę. Okej. I o to chodzi, wiesz, to się gotuje razem Mhm. i się nakłada wszystkim, nie? I wspólnie razem jemy ten barszcz z uszkami. I jest tylko jedna pestka. Okej. I mamy taką, wiesz, tradycję, że ten, kto trafi tą pestkę, Aha. takie losowanie ala, wiesz, ten, Aha. kto trafi tą pestkę, to będzie miał cały rok szczęście. Okej. Wiesz, o co chodzi? To jest A, nasza tak, taka tak, tradycja. tak. Nie wiem, czy ktoś jeszcze takie coś ma. Jak tak, to piszcie w komentarzu. I nie wiem, czy to jest polska tradycja, ale ja... Rodzinna tradycja. To jest rodzinna na pewno Aha. tradycja moja, Aha. nie? I parę razy wylosowałem tą pestkę. Aha. Czy miałem szczęście? Nie pamiętam. Ale wiesz, jest to coś zawsze takiego ciekawego, nie? No tak. Podczas tej Wigilii, że E, ja już może teraz nie, bo ja jestem starszy, mhm. ale jak byłem mały, to zawsze na to czekałem. Kto wylosuje tą pestkę? Ale super, okej. Wiesz, o co chodzi? Aha. To mi się tak bardzo podobało. No a jak już jesteśmy przy jedzeniu, to masz jakieś takie ulubione polskie jedzenie? O, oczywiście, flaki. Flaki? Stary, nie lubię flaków. Ja wiem, że najbardziej Polaków nie lubią tego. Że dużo nie lubi tego. Tak, ale Lubisz bardzo flaki? pyszne. Bardzo. O, Tak. mój tato lubi flaki. Tak? Pozdrawiam cię, tato. Pozdrawiam. Musisz się z nim umówić na flaki. Nie, flaki to jest... Co to jest? Jak byś to opisał? Dla kogoś, kto nie wie, co to jest. To jest zupa z intestinos, nie wiem jak się mówi to po polsku. Zupa z flakami. Z flakami. Flaki, Flaki są... flaki to jest... ja nie wiem, jak to opisać. Dziecię na brzuch. To są chyba jelita? Ja nie wiem, bo ja nigdy, stary, ja tego nigdy nie jadłem. Jakoś nie Ale wiem. próbowałeś czy nie? Nie, jakoś Naprawdę? nie podoba mi się to. Kurde, stary, możemy to próbować razem. Nie. Flaków nie próbujemy, możemy coś innego. Też żurek. Żurek, żurek pyszny. jest pyszny. Ja w ogóle kocham zupy, stary. Ja Mhm. mógłbym jeść zupy codziennie. Tak. Wiesz co, ja myślę, że w Polsce najpopularniejsze jedzenie to jest pierogi. Tak? Okej. Ale ja myślę, że to nie jest najlepsze. Nie. Że w Polsce są bardzo pyszne zupy. Bardzo pyszne. Tak. Wiesz. Pierogi są na pewno najbardziej, wiesz, popularne tak na social mediach. Że Tak. Polska, pierogi, idziemy na pierogi. Ja też lubię pierogi, ale dla mnie to też nie jest moje od czasu do czasu, wiesz, from time to time. Od czasu do czasu mogę zjeść, ale no bo to są same, wiesz, węglowodany jakby. Tak. Nie, że wiesz, jest ciasto, ziemniaki, tam możesz różne pierogi z mięsem od czasu do czasu, ale ja na Tak, przykład tak. lubię, nie wiem czy jadłeś, roladę z kluskami śląską. To Rolada. próbowałem. Rolada, wiesz co to jest? Nie, co to jest? Najlepsze Rolady. polskie jedzenie. A kluski, wiesz co to jest? Tak. Kluski, no kluski to jest
z mąki i z ziemniaka gotowane takie, ja nie wiem jak to nazwać, kluski. Wstawię tu zdjęcie, bo nie wiem jak to Ale opisać. co to jest rolada? Rolada to jest mięso. Aha. Wiesz, ona jest zawsze serwowana z takim sosem, pysznym sosem, to się robi długo. Okej. To jest mięso, zależy, wiesz, to jest takie, jak to opisać? Jest takie zawijane mięso, zazwyczaj to jest mięso, nie wiem, może być wieprzowe, może Okej. być wołowe, czyli tam Okej. ze świni albo z krowy, zależy. I w środku jeszcze też jest mięso. Okej. Mięso i jakieś warzywa, na przykład ogórek Aha. i to pochodzi ogólnie ze Śląska. Wiesz co to jest Śląsk? Aha. To jest region w Tak, Polsce, tak. nie? Aha, Śląsk. aha. Ja właśnie mieszkam blisko Śląska, właściwie teraz mieszkam w Warszawie, ale ogólnie jestem właśnie z południa Polski i stary, to jest najlepsze polskie jedzenie. Na pewno w Warszawie też można zjeść tutaj roladę z kluskami. To jak pójdziemy najpierw, jak mówiłeś, że się nazywa to meksykańskie jedzenie, co musimy spróbować? Mole. Najpierw spróbujemy mole, Aha. a potem roladę z kluskami. Dobra. I Dobra. sprawdzimy, Jestem i, otwarty. i sprawdzimy, co jest lepsze. Nie, rolada z kluskami jest pycha. Okej. To musisz spróbować. No i co jeszcze lubisz tak z polskiej kuchni? Też lubię to... O, moja teściowa gotuje ten, jak się mówi, mielony... Mielony? Kotlet mielony? Kotlet mielony. Aha. Aha. Kurde, ale są takie pyszne. Mielone też lubię, Tak, no. tak. Z ziemniaczkami? Tak. Jest super. Mielone lubię. No i co jest jeszcze? Schabowy. Schabowe. Schabowy też Też. jest pycha, nie? No, jest pyszny. Dobra, no to robimy top 3 polskiego jedzenia. Uf. Co na numer 3? Na numer 3 myślę, że kotlet mielony. Kotlet mielony, numer 3. Numer 2? Numer 2 żurek. Żurek. I numer 1? Mam powiedzieć flaki. Flaki. No dobra, ja się nie zgadzam. Dobra, to ja teraz robię moje, żeby też było. Moje. Poczekaj, bo jest tak dużo, żebym czegoś nie przeoczył. Mhm. Kurde, stary. Są duże rzeczy. Muszę to podzielić na kategorie. Okej. Oho, nieważne. Dobra, nie dam rady top 3. Stary, to jest za trudne. To jest za trudne. Na pewno trzeba skosztować roladę z kluskami Okej. i z modrą kapustą, to się nazywa. To jest Mhm. taka kapusta, która jest serwowana z tym. Mhm. Na pewno z zupy, jakbym miał wybrać jedną polską zupę. Mhm. Nie, to za trudne. Muszę dwie wybrać. Żurek Aha. i barsz z uszkami. Okej. Ale barsz z uszkami nie wiem, czy można tak w knajpie kupić, no bo to jest na święta. Tak, tak. Ale na pewno żurek i barsz z uszkami. Mhm. I lubię bardzo, nie wiem czy to jest polskie, ale wiem, że stricte polskie, ale jest taka surówka, mizeria. A, miseria, Stary, tak. kocham mizerię, nie? To jest chyba polskie, Myślę, że tak. nie? Mizeria, Tak. mizeria... Moja rodzina w Meksyku, to oni powiedzieli, że to jest bardzo smaczne. To jest mega. Tak. A twoja rodzina w ogóle była tutaj w Polsce, u ciebie? Nie, ale jak my byliśmy tam, moja żona gotowała. Tak, Tak. super, przenieśliście trochę Polski Aha. do Meksyku, można Tak. powiedzieć. A, moja siostra była tutaj ostatnio. Oj, dobra, zostawimy, potem posprzątamy. No i co twoja siostra sądziła o Polsce? Wiesz co, ona myślała, że jest taki inny kraj oczywiście i trochę rzeczy polubiła, trochę rzeczy nie lubiła. To co jej się podobało na przykład? O, miasteczki, taki miasto, przepraszam. Na przykład Lublin, Lublin? Nie byłem nigdy. nie? Nie. O, super. Ona też była w Majdanek. Mhm. Mhm. To jest kamp koncentracyjny? To był A, obóz, był. obóz koncentracyjny. Obóz. Koncentracyjny? Koncentracyjny. Koncentracyjny, aha. I polubiła Warszawa bardzo, bo byliśmy w Wilanów. Okej, Pałac. na Pałacu Wilanowym. Tak, tak. No tam jest mega. I co jeszcze? I Wrocław. Ona bardzo się lubiła? Polubiła bardzo Polubiła. Wrocław? Tak. Okej. No fajnie. A miała jakieś, właśnie tak jak ty, miała jakieś takie, nie wiem, szoki kulturalne, coś takiego... What? Wiesz o co chodzi? wiesz? Z ludźmi też? Tak, Wszystko z ludźmi. bo dla mnie, dla Meksykanów, okej, dla mnie jest bardzo dobre, że ludzie są bezpośredni, Mhm. tak? Ale jest szok dla Okej. Meksykanów.
to też był szok W sensie, dla mojej siostry. ja ci powiem, dla mnie Mhm. to jest jakby okej. Mhm. Ja to rozumiem, Mhm. ale też, kurczę, jakby ci to wytłumaczyć? Ja tak tego nie dostrzegam, wiesz, bo ja tutaj żyję, więc Tak. ja bym chyba musiał pojechać do Meksyku Aha, i wtedy bym tam zobaczył te szoki kulturalne, tak. no bo to, co jest tutaj, to właśnie tylko z tego, co na przykład ty mi powiesz. Ja to jakby Tak. wtedy sobie zdaję tego sprawę, ale jak ja tutaj żyję jako Polak, no to ja tak tego nie dostrzegam, bo to jest dla mnie jakby norma. Tak. Wiesz, o co chodzi, dlatego no, właśnie fajna jest taka wymiana kulturowa. No a dobra, a powiedz mi tak, no bo właśnie no to mówisz o tych szokach. Ja nie byłem w Meksyku, ale była twoja żona. No to co twoją Tak. żonę na przykład tak zaskoczyło jako Polkę z tego, co ci mówiła? Ona mi powiedziała, wow, ludzie są taki mili, ale taki inny poziom. Inny poziom bycia miłym. Tak, tak, Okej. bo ona mi powiedziała, byliśmy na rynek, okej? I ja chciałem kupić owoce dla mojej żony, Mhm. bo chciałem, żeby ona próbować. I taka pani dała sobie sprawę, że ona jest z Polski albo z innego kraju i ona mi dała takie 3 owoce za darmo dla Okej. mojej żony. Na spróbowanie. Tak, na spróbowanie. I Ola była taka, co? Naprawdę? Taki, wiesz? I też byliśmy wiesz co to jest aguas frescas? Aguas frescas? Jakieś Meksyk? picie to jest. Tak, w Meksyku jest bardzo popularne, że są ludzie na ulicy i sprzedają wody z różny smak. Jakieś Okej. smakowe wody z jakimiś owocami, Tak, coś tak. takiego. Jak tutaj na przykład lemoniadę, No, wiesz? no. No. I kupiliśmy i jeszcze raz było za darmo, wiesz? Okej. Taki ludzie są bardzo podekscytowani, że jak są ludzie z innych krajów, Aha. które lubią naszą kulturę. Okej, czyli To- no dobra. No a miałeś właśnie też ty coś takiego w Polsce? Właśnie, no bo dobra, w Meksyku tak Aha. jest, ale czy w Polsce właśnie ty też tak miałeś, że właśnie ludzie cieszą się, że w sensie cieszą się, no tak jak ty powiedziałeś, czy są Mhm. podekscytowani, Tak. że właśnie jest fajny chłopak, który wiesz, przyjechał do Polski, ale i też jakby wiesz, chce się właśnie nauczyć polskiego, ma żonę Polkę i też właśnie, nie wiem, coś ci podarowali albo coś cię zabrali. Miałeś też taką sytuację kiedyś w Polsce? Normalnie koleżanki moja żona. Rozumiesz? Taty, koleżanki, jeszcze raz. Takiej, koleżanki mojej żony Okej, i Dobra. swoje taty. rozumiem. Aha. Tata, koleżanki twojej żony. Tata koleżanki mojej żony. Dokładnie. Okej. Są taki podekscytowani. Okej. Wiesz, że jesteś w Meksyku? Ale super, sombrero, tequila. I taki, wiesz, random słowo, tak? No, randomowe słowa, które się kojarzą Tak, z Meksykiem. Tak. Aha. No, ale są taki podekscytowani i taki ciekawi, jak jest w Meksyku, że to jest prawda, że to jest tak. I, Tak wiesz? jak ja ciebie dzisiaj Aha. tutaj zapytałem. Tak, tak. Widzisz, wszyscy są ciekawi tego Ale właśnie. taki dziecki, wiesz? No, tak pozytywnie. No, tego... pozytywnie. No nie, no super. No. Mhm. Chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, stary, bo zawsze chciałem się tego dowiedzieć. Aha. Zapomniałem o tym zapytać, jak rozmawialiśmy o Meksyku. Mhm. Ale jedna taka tradycja Mhm. meksykańska, która no też wydaje mi się, że jest taka najpopularniejsza, Mhm. właśnie dzięki social mediom i tak dalej, właśnie Mhm. Netflix, Mhm. jest taki film Coco. Mhm. Nie wiem, czy go kojarzysz. Tak, tak. To jest film, no to jest bajka, ale ogólnie ona opowiada o... Z Disney. Bajka z Disneya, Aha. ona opowiada o... w Polsce to się nazywa Wszystkich Świętych, tak? Dia de los Muertos. Aha. I tam jest właśnie tak pokazane, że też z tego, co oglądałem w internecie, też chciałbym Cię właśnie zapytać, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Mhm. Że właśnie tamten Dzień Wszystkich Świętych, Mhm. w Polsce nie wiem, czy miałeś okazję, no miałeś na pewno okazję obchodzić Dzień Wszystkich Świętych, tak, nie? tak, tutaj, tak. Tak, i jest tak, że wszyscy właśnie idą na cmentarz, ale to jest bardziej tak, wiesz, zapalają znicze, oczywiście wszystkie rodziny, ale to jest właśnie tak, jak Ty powiedziałeś trochę o Polakach, że to jest bardzo wszystko takie, wiesz, na spokojnie, wiesz, Formalne. cisza, formalne, tak jak Mhm. mówisz. A ten Dia de los Muertos, przynajmniej tak Mhm. jest przedstawiony właśnie w tej bajce przynajmniej, że to jest taka jakby fiesta, taka, wiesz,
impreza na tych grobach i że faktycznie nie płaczemy, Aha. tylko celebrujemy, jakby cieszymy się, że ci, przynajmniej powiesz mi, czy to jest prawda, że ci właśnie, że ci zmarli, oni byli z nami i my się właśnie jakby celebrujemy to, bo oni są teraz w tym lepszym świecie, tak? To I prawda. powiedz mi właśnie, jak to wygląda, czy to jest prawda w Dobrze ogóle? powiedziałeś. Tak jest. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że oni są z nami, wiesz? I tak, jest impreza, jest świętowany i jest, tradycja jest, że ty musisz ogarniać ołtarz, tak? Ołtarz. To, No. aha, to ogarniasz ołtarz w domu i dasz takie rzeczy, które jak się mówi, umarłe lubiło. Na przykład moja ciocia lubiła, nie wiem, pomarańcza, wiesz? I dam pomarańcza. A potem się robi taka droga kwiatowa i to jest droga, którą oni muszą chodzić do ołtarza. Wiesz? Ale ludzie chodzą? Dobra, Juan, zrobiliśmy małą pauzę. Aha. Skończyła nam się pamięć, nieważne. Rozmawialiśmy o Dia de los Muertos, opowiadałeś właśnie o tych ołtarzach, Aha. o tych z kwiatów. To musimy robić droga kwiatowa dla umarłych, żeby oni taki znajdą ołtarz. Żeby znaleźli ten ołtarz, Tak. jakby ci zmarli. Tak, tak. Okej. No. I tradycja jest bardzo, bardzo dobra, ale teraz myślę, że jest taka popularna, że trochę się zmieszyła z Halloween. Zmieszała się trochę. Zmieszała się z Halloween, tak? I to nie lubię. Okej, że bardziej jakby przez to, że jest to Halloween tak popularne, to bardziej się obchodzi Halloween, a nie ten faktycznie 1 listopada, a nie ten Dia de los Muertos, tak? Tak. O to chodzi? Bo różnica jest, że w Halloween świętujesz, jak się mówi, la muerte, Śmierć? śmierć. I w Dzień Umarły świętujemy umarłe, wiesz? Nasze rodziny. Nalejemy wody. Jest gorąco dzisiaj. Dobra, Juan. Nie muszę chyba mówić wszystkim, bo już wszyscy widzą, że mówisz bardzo dobrze po polsku. Dzięki. No ale stary, opowiedz trochę o tym, Mhm. jak ty właściwie tego... Jak to zrobiłeś, że mówisz tak dobrze po polsku? Jak to się stało? Jak się uczyłeś? Na takiej zasadzie. Droga uczenia się zmieniło, ale pierwszy rok spotykałem się tylko z Polakiem. Z Polaków, tak? Tylko z Polakami. Z Polakami, tak, tylko z Polakami. I ja byłem taki shy, ale tylko dużo słyszałem i powtarzałem. Okej. Dużo Tak. słuchałeś po prostu Słuchałem. polskiego i powtarzałeś, tak? I dużo uczyłem się tak sposób. A potem było dużo podcastów po polsku, dużo filmiki na YouTubie, ale trzecia lata była trudna dla mnie. Ja byłem taki frustrowany i taki prawie odejść. Że chciałeś jakby co, rzucić tę naukę Aha. polskiego? Aha. Czemu? Bo wiesz, wyglądało dla mnie, oczywiście nie było prawda, ale wyglądało dla mnie, że nie robiłem progres i nigdy nie będę mówić pełny. I wiesz, byłem taki niemotywowany. Okej. No ale i to się zmieniło u Ciebie po pewnym czasie? Tak, ja nie mówiłem po polsku, nic nie uczyłem się i tak, taki tylko po hiszpańsku i moje kolegę było tylko hiszpański mówiąc, nie, Hiszpańskojęzyczni? hiszpańskojęzyczny. I tak, ale ostatnie lata ja mówiłem, okej, muszę mówić z moją żoną, bo taka jest moja motywacja, moja żona, wiesz? I 3 miesiące mówiłem tylko po polsku z moją żoną, każdego dnia. Czyli co się wydarzyło takiego? Czy miałeś ten trzeci rok, tak jak mówisz, w tym trzecim roku miałeś taką załamkę, to się mówi załamka, kojarzysz to słowo? Załamka? Nie. No takie właśnie załamka, czyli takie załamanie, no takie... Aha. Taki miałem dość. No właśnie taki dość, że A. taki... I był jakiś taki punkt zwrotny, że
Jakaś taka sytuacja, że co, że nagle zmieniłeś swoje podejście, czy co się stało, że nagle zmieniłeś zdanie? Wiesz, że okej, bo mieliśmy ślub, wiesz? I to dlatego byłem taki, nie, muszę mówić po polsku, bo mieliśmy ślub cywilny Okej? w Polsce i ja potrzebowałem mówić po polsku. Tak? Aha, że I na tym ślubie rozumieć. musiałeś mówić po polsku. Tak, i rozumiem wszystko, bo jeżeli ja nie rozumiem, to nie się udało, Aha. wiesz? I to było bardzo poważna sprawa. No tak. To dlatego byłem, okej, 3 miesiące będę mówić tylko po polsku z moją żoną, Mhm. to od poniedziałek do piątku mówiłem tylko po polsku. No dobra, ale to mówisz dopiero po tych 3 latach, tak? Mhm. A te pierwsze 3 lata, czy na początku waszej znajomości, bo twoja Mhm. żona już wtedy mówiła po hiszpańsku, rozumiem. Tak. I rozmawialiście tylko po hiszpańsku ze Tak. sobą. Mhm. Okej. I po tych 3 latach, można powiedzieć, nagle mówisz nie, bierzemy ślub, Tak. rozmawiamy tylko po polsku. Mhm. Czyli miałeś taką mocną motywację miałeś. No po tak, prostu. no tak. No dobra, a powiedziałeś, że w tym pierwszym roku dużo słuchałeś, tak? Że tylko słuchałeś, ale oprócz tego słuchania robiłeś też coś, nie wiem, miałeś jakieś lekcje, czy to było tylko słuchanie? Nie, pierwsze 2 lata miałem lekcję na iTalki Mhm. i taki 2 razy na tygodniu, ale było tylko lekcje konwersacyjne Mhm. i tyle. To Okej. robiłem. iTalki to jest taka strona, gdzie można kupić sobie lekcje po prostu, tak? Tak. Z jakimś nauczycielem albo Mhm. po prostu z native'em z danego języka. Czyli Mhm. kupowałeś po prostu lekcje z Polakami konwersacyjne. Tak. Okej. No ale na początku nie rozmawiałeś po polsku, to jak te lekcje wyglądały? Ja mam taki sposób, że jak zaczynam uczyć się języki, Mhm. ja robię listę, takie pytanie, które chcę zapytać. Okej. Aha. I takie możliwe odpowiedziami? Możliwe odpowiedzi na te pytania? Możliwe odpowiedzi. I tak, i zapytam, albo proszę moje nauczyciele, Mhm. żeby napisz wszystko na czat. Okay? Mhm. I ja to tłumaczę, rozumiem i potem napiszę na tłumaczenie Okej. i mówię. Okej. I Rozumiem. tak uczyłem się. Czyli taka metoda, kupujesz lekcję z nauczycielem, ale nie taka stricte lekcja, że gramatyka, tylko bardziej konwersacja. Konwersacja. Ty go pytasz na zasadzie, że to ty pytasz go Aha. to, co potrzebujesz Tak. i on ci po prostu odpowiada, tak? Tu próbujecie I wymawiać. jest i tak bardzo dalej. ważne, że ja prowadzę lekcję. Tak? Bo jeżeli oni prowadzą lekcję, ja nic nie będzie rozumieć. No w sumie, no To... stary, no to jest ciekawe podejście, no tak. Bo Mhm. jak kupisz po prostu lekcję Mhm. i właśnie, nie wiem, 90% mówi ten nauczyciel, no Mhm. okej, słuchasz, Mhm. ale właśnie faktycznie, żeby wiesz, żeby wyciągnąć jak najwięcej, no to tobie musi zależeć na tej lekcji, tak? To Tak. ty musisz chcieć się nauczyć tego języka. Nauczyciel, on ci Mhm. tylko, to jest trochę, nie wiem jak to nazwać, jak takie wsparcie, nie? Jak takie narzędzie, no to jest trochę brzydkie powiedziane, Tak. Mhm. ale no to ty musisz chcieć się nauczyć tego języka. Mhm. No dobra, ale ty miałeś tą tak naprawdę przewagę nad innymi, Mhm. że ty już że jakby mieszkałeś w Polsce, tak? Więc właśnie miałeś to, że mogłeś na co dzień słuchać tego języka, przynajmniej, tak? Mhm. Tak jak Mhm. mówiłeś. Mhm. No a co byś polecił komuś, kto nie mieszka w Polsce, nie wiem, jeszcze może ma w planach się przeprowadzić do Polski, albo po prostu chce się nauczyć języka polskiego, bo nie wiem, bo tak, nie? Bo ma takie hobby. To co byś polecił takiej osobie? Na start. Od początku jest bardzo ważne, że ty zaczynasz mówić. Okay? Wiem, że nie wiesz nic, ale możesz zrobić jak ja robię. I to nie jest mój sposób. To ja uczyłem się z czy znasz Benny Lewis? Nie. Nie? Kto Okej. to jest? On jest poliglota i on budował ten metod albo sposób, żeby uczyć się języki, że ty robisz taka lista pytań, taka, wiesz? I możesz to znaleźć na stronie Fluent in 3 Months
.com i są dużo materiały, tak? To jest pierwsze. Zaczynać mówić od początku. I drugo, że znaleźć taki podcast albo show na YouTubie, które lubisz i nie jest dla uczyć się język polski. Jest na przykład, ja lubię marketing, ok? To ja zaczynałem słuchać na ten podcast, nazywa się marketing, albo marketing na biznesu, nie wiem. I Po polsku podcast, po polsku. rozumiem. I oczywiście, że nie rozumiem nic, ok? Ale coraz zaczynałem rozumieć więcej, teraz rozumiem prawie wszystko, tak? Ale musisz taki, jak się mówi? No, musisz robić ten taki resistir? musisz robić ten taki Input, input, tak, tak? input. Czyli po polsku to by było, nie wiem, wsadzać. Tak. Wsadzać do głowy ten język, tak? I takie nie musisz chceć rozumieć wszystko, tak? Tak się zaczyna. Czyli znaleźć po prostu coś takiego, co cię słuchać po prostu content, tak? Jakieś treści z tematu, które cię interesują w Oczywiście. twoim języku ojczystym, ale robić to jakby w twoim docelowym języku, którego chcesz się nauczyć. Tak. No a wspomniałeś coś takiego, jak się nazywa ten poliglota, który mówiłeś? Benny Lewis. Benny Lewis. Wspomniałeś o stronie Fluent in 3 months, tak? Fluent in 3 Mhm. months. To nie jest scam? Można być fluent po 3 miesiącach? Myślę, że wiesz co, okej, oczywiście że to jest taki hook, wiesz, bo Fluent in 3 months nie jest dla każdego. Ja uczyłem się angielski na 3 miesiące, ale polski nie. 5 lat, wiesz? To zależy od język i zależy od poziom. To taki sposób jest super, wiesz? I czas to nie ważne dla mnie. Można 3 miesiące, można 5 lat, ale nie, metoda jest super. A właśnie dużo osób w internecie, właśnie, wiesz, z mojej perspektywy też mi naprawdę jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo ja jestem jakby native'em, tak? Polski to jest mój język, więc ja go po prostu znam, tak? Tak. Ale jest też taki mit trochę, rozmawialiśmy już też wcześniej o tych mitach, tak? O ten taki stereotyp, że polski to jest właśnie taki bardzo trudny język, tak? Do nauczenia się, że wiesz, dużo memów jest w internecie właśnie z polskim, tam nie wiem, na przykład, nie wiem, liczba 2, tak? Tam wiesz, po hiszpańsku czy po angielsku masz, wiesz, możesz ją powiedzieć na 2 sposoby, a w Polsce się odmienia przez tam, wiesz, na 20 różnych, wiesz, wersji. I czy faktycznie ten polski język jest tak trudny z twojej perspektywy, tak? No właśnie, czy to jest prawda? Tak, ty sam wiesz, że to zależy od który język mówisz, tak? Dla ludzi, że mówią po hiszpańsku, jest bardzo trudny. Tak? Jest inna struktura, inny sposób myślenia, ale na przykład dla ludzi z Ukrainy nie. Jest bardzo łatwo. Tak. To zależy, który język mówisz. No tak, bo to jest ta sama grupa. No, to jest prawda. Ludzie z Ukrainy, tutaj dużo można w Polsce spotkać gdzieś, wiesz. Ja jakby widzę, że to są ludzie z Ukrainy, bo poznaję ich po akcencie, tak? Bo ciężko jest ten akcent im usunąć. Ale mówią po polsku, stary, na bardzo Super. zaawansowanym poziomie. Na bardzo Tak. zaawansowanym poziomie i wiesz, w krótkim czasie, nie? Ale jest do nauczenia się polski, tak? Z twojej perspektywy. Tak. No a co jest, no dobra, z twojej perspektywy, jako osoby hiszpańskojęzycznej, tak, która zna też angielski, ale hiszpańskojęzycznej, co jest najciężkiego w Polsce, najtrudniejsze w Polsce, w języku polskim, co jest Języku najtrudniejszego? Co ci stwarzało największy problem? Przypadek? Nie. Tak? Mhm. Przypadek? Odmiana przez przypadki. Aha, tak. Bo to jest taka struktura, która nie mamy po hiszpańsku, wiesz? I jak moje imię się zmieni, to jest dziwne. Taki, kurde, ja czasami jestem Juana, czasami jestem Juanem i wiesz, No wiem, o co i chodzi. próbuję nie wiedzieć,
nie być obrażony, jak ludzie mi mówią Juana, wiesz? No to jest... Nie. Mam to samo, właśnie śmieję się. Mam też na przykład lekcje robię z osobami hiszpańskojęzycznymi. Aha. I to jest... Ja wiem, że to jest stary... Wiesz, jak to wytłumaczyć komuś? Aha. No bo masz tak. W Hiszpanii jest Juan Aha. i tyle, tak? Aha. A w polskim to jest Juan, tak? Siedzę na ławce z Juanem, tak? Nie wiem, muszę zadzwonić do Juana, tak? I ludziom po komu Tak. tak? O, I Juanowi? Juanowi, nie wiem. Gdzie Kupimy prezent Juanowi na urodziny. A, okej, Nie? to nie rozumiem na przykład. To jest taki, kurde. Masakra. I to samo często Żabka na przykład, tak? Jest sklep Żabka. Żabka, idę do Żabki, jestem w Żabce, jak... Kurde, stary. Czyli odmiana przez przypadki jest dla Ciebie najcięższa. Tak, i to dlatego ja nie się uczę. Nie uczysz się. Nieformalnie. Ale odmieniasz przez przypadki. Wydaje mi się, że nie mówisz, umiesz Bo odmieniać przez dużo przypadki. słucham i Okej. tylko powtarzam. Okej, czyli jakby nie uczysz się stricte tej gramatyki, Tak. stricte tam mianownik, dopełniacz i tak dalej, tylko po prostu ze słuchu i już wiesz w kontekście jak... Ja nie rozumiem zasady, ale rozumiem taki kontekst. Okej, Wiesz? czyli można powiedzieć, że uczysz się tego tak jak native, tak? Przez Tak. taki comprehensible input. Tak. Właśnie i w ten sposób osłuchując się z tym językiem, umiesz odmieniać przez przypadki, ale nie uczyłeś się tej gramatyki. Tak, bo wygląda dla mnie, że okej, mogę mówić pełny, ale mój poziom jest A2, chyba blisko B1. Twój Chyba. poziom? Aha. Nie, no myślę, że B1 na pewno. Ale wiesz, ja próbuję po prostu uczyć się jak dziecko. Rozumiem, No. rozumiem. Ja też bardzo lubię tą metodę. No właśnie, ta metoda comprehensible input, tak? Czyli właśnie to, ty miałeś taki trochę comprehensible input in real life, tak? Czyli Tak. jakby mieszkając w Polsce osłuchiwałeś się, miałeś ten plus, ale w takim razie rozumiem, że innym, którzy nie mieszkają w Polsce, a chcieliby się uczyć, polecasz uczyć się też z tą metodą. Tak. Okej. A na przykład jeśli chodzi o wymowę, bo też wymowa dużo w Polsce mamy te wszystkie, wiesz, dźwięki. Szczęście, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Wojciech Szczęsny i tak dalej. Ale ty masz dobrą bardzo wymowę. Trenowałeś to jakoś specjalnie? O, tak, tak. Lubię taki czytać out loud. To jest super też. Na głos, no. na głos. Na głos i to dużo mi pomaga. Ale to jest najtrudniejsze rzeczy w języku polskim. Wiesz? Wymowa. A ile masz lat? 33. A jesteś szczęśliwy? Tak. Miałeś powiedzieć, jestem szczęśliwy. Nie. Sprawdzam twoją wymowę. Tylko tak. Bo to, jest, Tak, to są trudne dźwięki, nie? 33, szczęście i tak dalej, takie dźwięki. A trenowałeś jakieś takie, jest coś takiego łamańce językowe. Wiesz co to jest? Łamańce językowe? Mówią jakieś? Nie trenowałem, ale... Stół z powyłamanymi nogami? O, to mogę powiedzieć, ale muszę czytać. To za mną powtórzysz. Input, bez czytania. Input, tak. Stół Stół z z powyłamywanymi nogami. Powyłamywanymi miwanymi nogami. nogami. Stół Stół z z powyłamywanymi nogami. pobiłaby mi nogami. Manymi nogami. Mniej więcej. Mniej więcej to mamy. Dobra, Juan. Ostatnie pytanie. Bardzo fajnie się z Tobą rozmawia, no ale trzeba kończyć, trzeba wracać do pracy, no niestety. No tak, niestety. Chciałem Cię zapytać coś takiego. Czego nauczyła Cię Polska? W tym sensie, że co dało Ci te 5 lat w Polsce, czego być może nigdy byś się nie nauczył, zostając w Meksyku. Na takiej zasadzie, że wiesz, podjąłeś jakiś krok, z mojej perspektywy szalony, no stary, Tak. poznajesz dziewczynę na Instagramie, tak? Żeście się poznali, zakochujecie się, przyjeżdżasz do Polski, żenicie się, wiesz, dla mnie, stary, ja nigdy nie byłem poza Europą, nie? A ty mówisz, biorę walizkę, jadę do Polski. I co tak naprawdę wiesz? Już abstrahując od tego języka i wszystkiego,
Czy jest jakaś taka, nie wiem, lekcja, której się nauczyłeś, albo że czujesz, że było warto, bo coś ci to dało? Nie mówię tutaj o Oli, o miłości, tylko ogólnie. Po pierwsze, że potrzebujesz być spokojny w serce i taki kontrolować ego i rzeczy będą się udało, tak? Mhm. Taki łatwiej. Drugi, że nie ma co się czuć obrażony o głupie rzeczy, tak? Ludzie w Polsce po prostu żyją i nie myślą na on mi to powiedział. Nie, on jest taki, nieważne, wiesz? I trzecie, myślę, że czasami ludzie w Polsce nie widzą i nie docenią, które mają. Wiesz? Polska jest taki kraj, że stary, masz szczęście i ty wiesz, masz szczęście, bo jest super kraj, wiesz? I są duże możliwości i nie ma co narzekać, wiesz? To myślę, że to. Czyli to jest takie przesłanie, które ty chciałbyś zostawić Polakom, Tak, tak? Żeby doceniać po prostu to, co się ma, Mhm. bo naprawdę macie dużo. tak. Piękne. Naprawdę piękne, stary. Dzięki. Juan, powiedz mi, jeśli ktoś chce się uczyć z tobą hiszpańskiego, to gdzie cię może znaleźć? Może mnie znaleźć na YouTubie Spanish Hacks, to jest jedna słowa, Spanish Hacks? Spanish Hacks i też na mojej stronie internetowej spanishhacks.com. Okej. Masz jeszcze jakieś inne social media też? Tak, na Instagramie, ale wszystko jest tak samo, Spanish Hacks. Spanish Hacks na Instagramie, TikToku, YouTubie I na Spotify jest The Spanish Hacks Podcast. i The Spanish Podcast. Jak chcecie uczyć się hiszpańskiego z Juanem, Juan, dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie, Naprawdę stary. przyjemna rozmowa, stary. Mówisz świetnie po polsku. Mam nadzieję, że tobie też się to przydało, że czegoś się dzisiaj, wiesz, może nie nauczyłeś nowych słów, ale to No, jest na pewno ważne, Nowe nie? słów. Tak, Nauczyłeś tak. się, no to bardzo się cieszę. To jest na pewno ważne, nie? Taka rozmowa. Jest mi bardzo miło. Tak, dzięki za wywiad i za cierpliwość. Nie ma za co. Kochani, dziękuję bardzo za obejrzenie tej rozmowy. Tak jak Juan powiedział, wpadajcie do niego na kanał Spanish Hacks na YouTubie. Możecie tam zobaczyć też wywiad ze mną, jak ja mówię po polsku. A jak się uczycie polskiego, to uczcie się ze mną, nie? Polish with Oczywiście. Kamil, polecasz? Najlepszy kanał. O tak. Najlepszy kanał do nauki polskiego, Polish with Kamil na YouTubie. Sprawdzajcie. I co, może jeszcze kiedyś nagramy coś, nie? No tak, oczywiście, nie będzie ostatni. To nie będzie ostatnia rozmowa. Musimy Tak. nagrać vloga. Najpierw jak będziemy jeść co? O, do Santa Catarina? Tak, ale co będziemy jeść? Jak to się nazywało? Mole. Mole, a Mhm. potem roladę. I Super. sprawdzimy, co jest lepsze. Dobra. Dobra. Nara. Pa. Dobra. Super. Fajnie, nie? Fajnie No, chyba wyszło. Fajnie, fajnie.